Siemaneczko, witam was wszystkich po dłuższej przerwie. Dawno nic nie nagrywałem, ponieważ nie było czasu. Działaliśmy po prostu tutaj na wiosce, a roboty zawsze jest. Ale może pokażę wam jakąś aktualizację, nie? Żebyście widzieli, co tu się w ogóle dzieje. Więc teraz tak, zobaczcie, tu wszystko rośnie jak wariactwo. Tą ziemię trzeba będzie tutaj rozsypać. Natomiast to nie zrobimy dzisiaj, ponieważ wreszcie deszcz pada. Bardzo długo nie padał deszcz, była bardzo mocna susza. Niech pada jak najdłużej, bo ziemia potrzebuje naprawdę tego deszczu. Widzicie, fontannę sobie uruchomiłem. Na razie to działa w ten sposób, że idzie do góry, potem po pewnym czasie do dołu. Zobaczcie, tutaj liście jak najbardziej rosną. Widzicie, odgrodziłem, żeby amury mi nie zjadły. I jest już kwiatek. O, i znowu deszczyk zaczyna padać. Fajnie. Niektórzy z was nie wiedzą. Do stawku zostały wpuszczone pstrągi tęczowe. Tak naprawdę 50 sztuk pstrągów zostało wpuszczonych. Zostało już 49, ponieważ wieczorkiem łapiemy rybki, to po 19 ten pstrąg potrafi wziąć. Już tak naprawdę nie jest mały, nie? Gdzieś taki. Natomiast oczywiście wpuszczamy go z powrotem. Ale w jednym przypadku tak połknął haczyk, że było bardzo ciężko wyjąć. No i niestety poszedł na stracenie. No do końca nie poszedł na stracenie, wylądował na patelni. A tak naprawdę poszedł w kotlery, bo był za mały, żeby na patelni wylądować. I teraz wam pokażę, co jeszcze robimy. Dzisiaj działamy w piwnicy. Znaczy nie tylko dzisiaj, bo już ostatnio działaliśmy również. Zobaczcie, bo niektórzy was nie wiedzą. Tutaj są takie okienka do piwnic. Będą siatki robione. No i daszek będziemy musieli robić, a dzisiaj tego nie zrobimy. Tutaj robię podkop, ponieważ jak widzicie, rury z tego wychodzą. I ja tam mam wodę w piwnicy oczywiście. Zaraz wam tam przejdziemy, wam pokażę i będę wypuszczał te rury tędy. Więc zaraz przejdziemy do piwnicy, wam wszystko pokażę. No i oczywiście trawa. Do koszenia cały czas jest trawa. Obecnie już znowu trzeba było pokosić, ale no jak pada, to tego nie zrobimy. Musiało obecnąć troszeczkę. Przyjechało nam rusztowanie. Jak widzicie, to wszystko z piwnicy wyciągane było. Niektórzy z was mogą na TikTokach zobaczyć albo na shortach na YouTubie. To pokazywałem wszystko. Tutaj mamy rusztowanie i to rusztowanie nam się przyda do poprawy obory. Zaraz wam pokażę, co będziemy robić. Tak naprawdę będziemy wszystko to robić latem. W wakacje. Będzie więcej czasu i będzie można coś podziałać. Zaraz wam pokażę, w jakim opłakanym stanie jest dach na oborze. Dlatego te rusztowanie nam się przyda. Więc zakupiliśmy je i zobaczcie. O! Nie wiem, czy to widać. Pewnie widzicie. Tutaj cały dach wyżej. O! To wszystko jest zniszczone obecnie. No a teraz deszcz jeszcze pada, to wszystko tutaj całą tą część musimy zrobić jak najszybciej. No zaraz się zawali, a szkoda krokwi, szkoda wszystkiego tak naprawdę. Tutaj podmurować trzeba. No i właśnie te rusztowanie jakoś tutaj ustawimy. Jeszcze nie wiem jak, bo jak widzicie jest skarpa. Coś podłożymy, pewnie jakieś betonowe słupki. No i trzeba zacząć ratować ten dach. Tam u góry, jak widzicie, były poprawiane już dachówki. Z tatą poprawialiśmy. A tutaj to wszystko jeszcze nie. I no kurde, te krokwie już nie wiem, czy się do czegoś nadadzą. No zobaczymy. I to latem trzeba zrobić. To jest priorytetem dla nas obecnie. No bo szkoda dachu na oborze. A tą dachówkę w przyszłości pewnie będziemy zamieniać na jakąś blachodachówkę. No ale na razie, jeżeli nie ma tutaj, no to nic nie zrobimy, nie? Na razie trzeba ratować to, co jest. O i ładnie pada znowu. No kurczę, deszczu potrzeba było. Teraz, jak niektórzy z was widzieli na shortach, czy też na TikToku, robiliśmy właśnie traktor. Przeprowadzaliśmy remont. O, zobaczcie. Wszystko dalej leży. My jesteśmy tylko raz w tygodniu tutaj i nie zawsze mamy czas posprzątać, więc to sobie leży. Wymieniliśmy tutaj wał, między innymi tłoki, to wszystko na TikToku pokazywałem, ale no jeszcze trzeba będzie poprawić, bo leci nam tutaj woda.
to będziemy musieli jeszcze raz zdejmować głowicę, ale na razie działa. Na nasze potrzeby w zupełności wystarczy na razie. A jak będziemy mieli chwilę, to się wtedy nim zajmiemy. Ale przejdziemy teraz do piwnicy. Pokażę Wam, co w piwnicy działamy. Mamy tutaj piasek. Ten piasek będziemy wysypywać w piwnicy, ponieważ tam jest woda stała kiedyś. Woda stała, ale się pozbyliśmy. Tak to wygląda. Zejście do piwnicy. To jest wszystko po niemieckie, nie? Więc nie patrzcie, jak to wygląda. Kiedyś tak to wszystko wyglądało. Tutaj siatkę. Tutaj nam woda cieknie. To będzie też do poprawy. Co jeszcze? Teraz tak. Mamy siateczkę. Tą siatkę będziemy dawać na tą ścianę, ponieważ tutaj się wszystko obsypuje. To jest z piachu robione jakiś. I ogólnie tak to wygląda. Tu zaklejaliśmy komin, ponieważ już komina starego nie ma. Zrobiliśmy nowy komin. Zresztą zaraz Wam pokażę. I teraz tak. Tutaj stała woda. Tu było wszędzie woda była. Więc co ja zrobiłem? W tym pomieszczeniu pierwszym mamy, jak widzicie, rurę włożoną i ta rura będzie zbierać wodę i będzie szło tędy aż tutaj. I tutaj jest włożona pompa. Zresztą sami zobaczcie. Jak się ktoś interesował, jak to będzie wyglądać. Jest dziura, więc woda będzie spływać do tej dziury. Jest pompa z pływakiem. Jeżeli poziom wody się podniesie, pompa wypompuje. Na razie mam tak zrobione, że wypuszczone przez okienko w piwnicy, ale będzie szło tamtędy wszystko. Tylko będę musiał odkopać z tamtej strony. Tamtędy rurę sobie przepuszczę i pójdzie do stawku woda. Więc teraz powinno się osuszać, ponieważ tutaj jest pustka. Oczywiście wszędzie będzie wyciskana woda i tutaj powinna trafiać. I powinno osuszyć tutaj wszystko. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pompa jest na razie z pływakiem, więc jeżeli woda się zgromadzi na tyle, żeby pływak poszedł do góry, to wtedy automatycznie wypompuje wodę. No i właśnie tam będzie szła rura, ale tu echo. Rura będzie szła tamtędy i będzie wypompowywać tą wodę. I tak to właśnie wygląda. I teraz tutaj właśnie będzie sypany żwirek na podłogę, bo to wszystko było zalane tak naprawdę. Dlatego teraz jest ta studnia, czy jak to tam zwał. Teraz cała woda z gruntu będzie się zbierała tam, no i będzie wypompowywana. Dzięki temu właśnie będzie wszystko tutaj odsuszane. Dodatkowo zastosujemy tutaj kratki. Kratka właśnie, między innymi tamtą, zrobimy z tamtej siatki, nie wiem czy widzicie. Z tej siatki zrobimy sobie tutaj kratki, żeby nam nie wchodziło nic do piwnicy, nie? Żadna zwierzyna. Więc jak zrobimy sobie siatkę, bo na razie tymczasowo, z jednej strony i z drugiej strony, czyli tutaj, też zrobimy siatkę, to będzie przepływ powietrza i szybciej nam to obsuszy. No wiadomo, teraz deszcz pada, to też wilgotne powietrze jest, więc ten czas się wydłuży nam. Ale tak to właśnie zrobimy. No i dzisiaj muszę doprowadzić też tutaj jeszcze więcej oświetlenia, czyli muszę rozwiesić przewody. No widzicie, na razie jest na lampie, a damy sobie takie świetlówki. A świetlówki Wam zaraz pokażę. Na razie tymczasowo po 7 zł świetlówkę kupiliśmy. Zobaczymy, co to będzie. Czy to w ogóle wytrzyma jakiś czas. Jak tutaj wysypiemy sobie piasek, to damy kostkę brukową. Wyłożymy wszędzie kostkę, więc nawet jeżeli ja stanę sobie na takiej kostce, to zobaczcie, dalej jeszcze mam miejsce. Więc myślę, że będzie ok. Ja mam 1,82 m, więc w zupełności starczy. Jak ktoś ma 2 metry, no to już będzie miał problem. Oczywiście ta piwnica ma służyć dla nas i dla mnie w zupełności to wystarczy. Więc taki jest plan. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po kolei. Najpierw na pewno muszę świetlówki tutaj rozstawić, ponieważ mamy za mało tutaj oświetlenia. Więc najpierw zajmę się elektryką. Zobaczcie. Stara elektryka jeszcze. To wszystko po niemieckie jest, nie? Szło. I jak to wygląda? Wchodzi tędy.
wchodzi tędy i zobaczcie. No jak to jest? To tak nie może być. To wszystko musimy poprawić. Ja ogólnie nie wiem, czy to są miedziane, czy aluminiowe przewody. Ja puszczę nowe przewody, więc ja się tym teraz zajmę. Siateczka położona. I zobaczcie, jakie tutaj były nierówności. To widać, tam odłupało się, tam się odłupało. O. Tam się odłupało, więc ta ściana cała nierówna, ale tylko, że my nie będziemy równać tak na 100%. To jest tylko piwnica, więc żeby się nie obsypywała ta ściana w całości, to daliśmy siatkę i na to pójdzie tynk położony tak mniej więcej, tak? To nie musi być, że tak powiem, 100% równo. Aby coś było. A tutaj to się nie obsypuje, to będzie można kłaść tutaj tynk. Tak jak tam. Później pomalujemy to na biało wszystko. No ale to musi schnąć. Widzicie tutaj, co się dzieje. To wszystko wychodzi z komina. Więc to musi sobie wyschnąć. Jak wyschnie, pomalujemy wapnem i powinno wyżreć to wszystko. Ale to dla nas to nie ma znaczenia, bo to jest piwnica. I tutaj ważne, żeby to wyschło tylko, a nie jest ważne, jak to będzie wyglądać. No to miejsce techniczne, tak? Wszystko, dobra. Teraz jedziemy dalej. Ja jeszcze pokażę Wam, jakie świetlówki żona kupiła. Będą szły do piwnicy. Zobaczcie. O! Takie cuda. ...36 W. I co najlepsze? Taka świetlówka. Wiecie, ile kosztuje? 7,94. Prawie 8 zł. Takie gówno. Co one warte? Zobaczymy za tą cenę. Proszę bardzo. Za 8 zł. Taka świetlóweczka. Sam plastik. O, 1,20 m. Rozlatuje się w rękach. Ale ważne, żeby działało. Bo widzicie, no jakość najniższa z możliwych. No ale za 8 zł co można oczekiwać, nie? Zobaczymy, czy to w ogóle będzie świecić. I jak będzie świecić. Więc zobaczycie, jak już zamontuję ją i sami ocenicie, czy daje dobre światło. Jedna jest zamontowana nad wejściem i będzie właśnie tutaj. Druga będzie z tamtej strony i jeszcze tutaj będzie. Więc zaraz żona zaświeci nam. Włącz. O! Nastała jasność. I powiem Wam, że ładnie świeci. Naprawdę bardzo ładnie. Widniutko. Wszystko widać. Wystarczająco, nie? Jedna na pomieszczenie. No, jedna na pomieszczenie. O jest. Świat ludzie. W zupełności. Więc tutaj jeszcze w tym małym pomieszczonku będzie. Jeszcze dwie. Tutaj i tutaj jedna i w zupełności wystarczy. Nie ma co cudować. Jeszcze tylko będzie trzeba tutaj gdzieś. Bo tutaj jest ciemno, Tak. więc gdzieś jeszcze tutaj musi być. Ale gdzie? Tam zobacz, ile będzie. Tutaj? No, tylko że ja tutaj najpierw pozdzieram i będzie też ten kolor. Albo tutaj. Nad wejściem. Ale noszą coś nie ten? No gdzie, jaki tak, musimy brać ten, bo to zawadzimy. Okej. Więc tutaj będzie jak najbardziej. No i dobra, to w sumie Ale nie wiem, czy się zmieści. W sumie na długość. wygląda. Zaraz zobaczymy. Może? No, może się nie zmieścić. Dobra, zaraz przymierzymy. No, Więc fajnie. jedziemy dalej. Ładnie naprawdę wygląda. Jak za te pieniądze, kurczę. To rewelacja. Zobaczymy, jak długo poświeci tak naprawdę. O, wyskoczyło z tego. Z uchwytu. Tak, z uchwytu. Te uchwyty to dziadowskie są. No, ale spoko. Na razie mi się podoba. Także działamy dalej. Jak zamontuję wszystkie, to Wam pokażę. Dobra. Stryczek jeszcze nie jest wymieniony. Będzie, bo żona znalazła. Taki będzie. Natynkowy. Tak, wchodzimy. Mamy oświetlenie. Jeszcze kable nie są zrobione, bo tutaj będą termokurczki. Ogólnie nie będzie kostek, tylko będzie połączenie na stałe. I nie miałem gwoździków. Tutaj trzeba, wiadomo, poczyścić wszystko jeszcze i dopiero później przybić gwoździkami kable. Tu widzieliście.
W małym pomieszczonku też mamy światełko z tej strony. No i wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia i też mamy lampę zamontowaną i też kable na termokruczki, bo chodzi o to, że tu jest wilgoć, więc nie może być połączenia na kostki. Zrobimy to na sztywne połączenie, a samą rozetkę mamy w tym miejscu. O, i wykorzystałem puszkę od kamery. Ona jest hermetyczna, więc tam się nic nie dostanie. I to tyle na dzisiaj. Oświetlenie jest zrobione fajnie, teraz widzimy wszystko. Echo bije. No i przede wszystkim jeszcze tutaj jest kupę roboty, bo jeszcze trzeba posadkę oczywiście wysypać żwirem i położyć kostkę brukową. Więc tutaj jeszcze posprzątać wszystko. Jeszcze jest, jak widzicie, tutaj jest położona jedna warstwa, później będzie musiała jeszcze następna położona być, jeszcze siatkę, ale to musi wysnąć wszystko. Bo dzisiaj jeszcze deszcz pada, więc to nie ma jak schonąć. Wszystko powolutku. Ale i tak jest lepiej niż było. Wszystko na ten temat. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co będziemy robić. Na razie, cześć.